zobaczcie, jak jest cudnie. Tam jest kawałek drogi, ciężkim samochodem trzeba powoli jechać od strony Chmielu. Ale tu jest drzewo już narąbane, zaraz wam pójdę, wiatkę pokażę, ale idziemy najpierw na most, na rzekę. Miejsce jest za darmo, tak jak na innych parkingach. 24 godziny można tutaj biwakować normalnie. Nikt nie będzie z tego tytułu robił problemów. Cisza, spokój. Internet na full z Orange'a odbiera. To ze wszystkich polskich sieci będzie odbierał. Bardzo mało wody w stanie w tym roku. W ogóle jest mało wody we wszystkich potokach. No ale co mamy mówić więcej? Drewno już jest tutaj narąbane i czeka na turystów i to jest za frajer, to jest w gratisie. Za to się nie płaci. Tu macie tojtojka. Tojtoje są czyste, tutaj w Bieszczadach nie spotkali, żeśmy się jeszcze z syfem, żeby w tojtojach był smród. Papier wisi tojtoj, pachnący w środku, czyściutki. I to jest też duży plus Bieszczad. Wszystkie te tojtoje są czyściutkie. Kotuś, jak ci się miejsce widzi? Fajnie. Przy każdym takim placu znajdziecie oczywiście informacje jeszcze, co można tutaj zobaczyć w okolicach. Tak jak tutaj macie Chólskie Cerkiew. Jedenasta 3. Idziemy zwiedzać chatę bojkowską. W Zatwarnicy jesteśmy. W Zatwarnicy żółtym szlakiem dojdziecie przez Przęcz Orłowicza na Połoninę Betlińską. Szlakiem zielonym dojdziecie To jeszcze przez suche rzeki, nie? przez Suche Rzeki. Tam jest ośrodek edukacyjny. Tak. Suche Rzeki. Przez szlakiem niebieskim dojdziecie do wodospadu Szepit na Hylatym i dalej pójdziecie na jedno z żeber Połoniny Betlińskiej na Kamień Dwernik, który żeśmy widzieli, myśmy z Derinka wchodzili na Kamień Dwernik i dalej na Połoninę Betlińską. Idziemy teraz zobaczyć do tej chaty bojkowskiej. Bojkowie, Łemkowie w 1946 roku przy akcji Wisła zostali wysiedleni, domostwa w większości zostały spalone. To jest odbudowane, to nie jest oryginalne, to jest odbudowane, ale jesteśmy tutaj blisko tego rezerwatu Krywe i tam zresztą Tworylne i tamte wszystkie okolice, to zostało wszystko zrównane z ziemią, a ludzi wywieziono albo na Ukrainę, a ci, którzy byli powodzenia polskiego, wywieziono ich na zachodnie krańce Polski. To jest typowe takie zabudowanie bojkowskie. W takich domkach mieszkali tutaj ludzie. Zatwarnica, nazwa sama Zatwarnica wzięła się najprawdopodobniej od trzech braci zatwarnickich, którzy te grunty otrzymali od kmitów przez jakiś czas w administracji, czy w posiadanie w administracji, aby to była bardziej administracja. I stąd właśnie jest Zatwarnica, miejscowość, od nazwiska tych właśnie trzech braci. Bardzo fajne miejsce, no poczekamy jeszcze, to jest zamknięte. No nie wiem, nie jest, czy pociąg za klamkę? Oczywiście luz w Bieszczadach, czyli na pewnie na kartce jest napisane, żeby zadzwonić, żeby ktoś przyszedł otworzyć. Tutaj obok jeszcze tej chaty bojkowskiej mamy ścieżkę botaniczną. Idziemy się ją przejść, teraz kawałek zobaczymy, jak to wygląda. Są opisane, jakie rośliny można spotkać tu w okolicach, ale również ich występowanie na terenie całego kraju. Ścieżka jest taka, znaczy to jest wszystko dla przeciętnego człowieka dziko zarośnięte, natomiast zapewniam Was, że wszystko, co tu ma być, to tutaj jest i wszystko, co na tych tabliczkach jest napisane, to również tutaj rośnie.
botaniczny plac zabaw dla dzieci. Dużo jest takich atrakcji właśnie skierowanych dla dzieci. Warto tu z dziećmi przyjechać, przybliżyć im tą naturę, szacunku do natury nauczyć. Jest to forma taka edukacyjna. Po przeczytaniu tego tekstu dzieciak może odpowiedzieć na swoje pytania, co i jak. Na dole są pokazane odpowiedzi. Zdjęcia porobione i dzieciak może latać tutaj po tym ogrodzie i szukać tego, co tutaj jest zawarte na tych zdjęciach i organoleptycznie zaraz sprawdzić, w którym miejscu to tutaj rośnie. Tutaj macie akurat z krzewami botaniczny plac zabaw. O, i jest dokładnie ta sama historia. Obracamy sobie, jest informacja, gdzie rośnie, gdzie występuje. To akurat występuje w całym kraju, to również w całym kraju. Trujący szlak, to tutaj pewnie opisane są. Dokładnie są kwiatki, które kruszyna pospolita, którymi się można otruć przez przypadek. Takie ciekawostki, że niektóre z tych roślin są przysmakami wiewiórek. Dla dzieci na pewno będzie to frajda, atrakcja. A i dorośli też wyniosą jakiś kawałek wiedzy. I tak wygląda ta chata bojkowska w całej okazałości. I w lewej strony wchodzimy, się zaczyna i centralnie w fontannie nad tą chatą, przed tą chatą wychodzimy. Kopaliska znaleziska w najbliższych ziem. Zatwarnica, Chólskie, Krywe, Tworylny, a drugą izbę mamy z projektu. No a generalnie chatka została zbudowana przez cieśli wędrownych właśnie z Holandii, z Austrii, z Niemiec. Tam jest taka płaskorzeźba tych na zewnątrz chatki. To jest oryginalna chatka, tak? Nie, to jest rekonstrukcja. To jest chata taka wzorowana na tych dawnych chyżach, ale taka wersja uwspółcześniona, po prostu dostosowana do dzisiejszych takich realiów. Tak. No i to właśnie budowali cieśle właśnie wędrowni, no i znaczy z tego, co mi wiadomo, bo ja wtedy jeszcze nie mieszkałam, prawda? Bo ja pochodzę z Olsztyna, także jeszcze tutaj nie mieszkałam. Słuchajcie, bardzo fajne miejsce, warto tutaj zajrzeć. Pani jest cudna, co tutaj obsługuje to wszystko. Trzeba po nią zadzwonić, ale wszystko wam odpowie wam na wszystko. Szum otwarta jak wszyscy ludzie tutaj w Bieszczadach. Mam rację? Tak. Co zakupiłaś? Na miejscu można kupić syrop ze stokrotki. Gadżetów różnych. różnych. Wiele pozytywnych, jak to powiedzieć, wiele pozytywnych. Mili ludzie. Bardzo mili ludzie. No można różne takie rzeczy kupić zdrowotne na podstawie ziół, dużo pamiątek jest, literatury jest bardzo dużo, co mi się akurat bardzo podoba. Świetnie. Naprawdę fajnie. Takie małe muzeum. Jedziemy teraz do następnego obowiązkowego punktu w Zatwarnicy, czyli Kino Konkret. Kolejne obowiązkowe miejsce, Kino Konkret. Konstruktywne kino, herbata, kawa, ciastka bez konserwantów. Kino Konkret zostało utworzone w miejscu byłego parku konnego. Parki konne były organizowane na terenie całych Bieszczadów, by obsługiwać zrywkę drewna. Zanim zrywki drewna nie zostały zmechanizowane, pracę tę wykonywały konie. W każdym parku konnym było kilka koni i tyle samo zatrudnionych woźniców. Każdy park konny składał się z kilku pomieszczeń, jak rymarnia, stolarnia, kuźnie i stodoły na siano. Wszystko zostało tak zorganizowane, by ze względu na ówczesne warunki parki konne były maksymalnie niezależne. Bieszczady w ówczesnym czasie były bardzo słabo zurbanizowane, a infrastruktura praktycznie nie istniała. Dziś budynek, w którym znajduje się Kino Konkret, jest jednym z ostatnich w Bieszczadach, w którym mieścił się park konny. W obecnym budynku znajduje się kameralne kino, mała knajpka i pracownia artystyczna. Na pewno jest to miejsce inne od wszystkich w całych Bieszczadach. Na pewno też jest to miejsce, które powinniście odwiedzić, będąc w Zatwarnicy. No niestety miejsce bardzo ładne, ale nie udało nam się tutaj wbić, ponieważ niedziela jest nieczynna.